W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o programie Open Metaverse Accelerator. Wspomnimy o kolejnym paleniu tokenów Clay oraz poruszymy wątek wykrytych działań spamerskich przez Pera Wallet. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji i komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tu porad inwestycyjnych. To takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszy w historii StableSwap. Na giełdzie SushiSwap został wdrożony na sieci Polygon. Swap jest dostępny w parze USD Plus do USDC. Sandbox przedstawia pierwszą grupę projektów biorących udział w programie Open Metaverse Accelerator, organizowanym wspólnie z Brink. W ramach wspomnianego programu Sandbox oraz Brink mają zamiar zainwestować rocznie 30-40 startupów. Maksymalna wysokość kwoty inwestycji w jeden startup została ustalona na poziomie $250 000. Najlepsi uczestnicy otrzymają również tokeny SAND, Landy oraz inne dodatki. Przyjęte do programu startupy będą miały wsparcie znanych mentorów. Więcej o inicjatywie Open Metaverse Accelerator oraz o wybranych startupach można przeczytać w artykule, który został załączony do tweeta. Victor Baconnect ogłosił, że do końca roku Ledger wprowadzi Native EGLD Staking, wsparcie ESDT, a także własne węzły walidacyjne we współpracy z Figment. Zilliqa Gaming informuje o wprowadzeniu najnowszej aktualizacji Web3 World. W załączonym do tweeta artykule zostały opisane wprowadzone zmiany oraz wszystkie ważne aspekty wersji beta 0.5. Hard fork Theta V4.0.0 został pomyślnie ukończony, a wszystkie walidatory zostały zaktualizowane. Po wprowadzeniu tego hard forka do premiery Theta Mainnet 4.0 zostały już tylko 4 tygodnie. CryptoMayhem specjalnie dla swojej społeczności przygotowało kod promocyjny na wydarzenie Next Block Expo. Kod promocyjny umożliwia uzyskanie 25% zniżki na to wydarzenie. Jedna z osób, która zdecyduje się na zakup biletu przy użyciu kodu CryptoMayhem NBX, otrzyma zwrot dokonanej płatności. Prawie 70 milionów tokenów Clay zostało zakupionych z giełd w celu dokonania spalenia tych tokenów. Cała akcja palenia tokenów odbyła się w dniach 21-26 października, jednak dopiero wczoraj Clayton postanowiło oficjalnie podać tą informację. Clayton nadal zamierza zajmować się optymalizacją tokenomii, ulepszać swój protokół i skupować kolejne tokeny w celu utrzymania stabilności całego ekosystemu. Binance zawiesiło możliwość wpłat i wypłat tokenów Gala na sieci BIP20 z powodu obaw dotyczących tokena PGala P-Network. Binance przestaje również wspierać tokeny Gala na wspomnianej sieci. Binance nie rezygnuje ze wsparcia tokenów Gala na sieci ERC20. Przedstawiciele Binance są w kontakcie z zespołem P-Network, aby omówić kolejne kroki i plan odzyskiwania środków dla dotkniętych użytkowników. Binance na bieżąco będzie informować o rozwoju tej sprawy. Sui nawiązuje partnerstwo z Move Market Cap. Move Market Cap to strona internetowa, na której można znaleźć krótkie informacje o projektach na podstawie ruchu, cen, wykresów, kapitalizacji. Multis informuje o obsłudze sieci Polygon. Już teraz użytkownicy Multis będą mogli wysyłać płatności ze swojego portfela przy użyciu sieci Polygon. Sieć Polygon gwarantuje niskie opłaty i szybki transfer. Binance rozpoczyna obsługę kart kredytowych lub debetowych Mastercard w funkcji Sell Crypto for Fiat. Ripple informuje, że tegoroczny raport ekosystemowy CryptoOasis jest już dostępny. Projekt Ripple został uwzględniony w tym raporcie. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników mobilnych w regionie Bliskiego Wschodu, przyszłość usług finansowych staje się coraz bardziej cyfrowa. Link do pełnego raportu CryptoOasis znajdziecie w opisie filmu. Pera Wallet informuje o pojawieniu się nieprzyjemnych działań spamerskich, w których transakcje o niskiej wartości były wysyłane wraz z notatkami. Jako środek zapobiegawczy Pera Wallet wprowadził filtr spamu dla powiadomień. Pera Wallet nie zamierza już informować o transakcjach mniejszych niż równowartość $1 w tokenach Algo. GoToNFT informuje swoich inwestorów z fazy presale, że ich portfele zostały umieszczone na specjalnej whiteliście, która da możliwość ponownej inwestycji ze specjalnymi warunkami na późniejszym etapie. GoToNFT ciągle się rozwija i pcha swój projekt do przodu. Sandbox zachęca do stworzenia i wybicia swojego awatara w Kuniverse, czyli metaversie, którego twarzą jest argentyński piłkarz Kun Agüero. Przygotuj swój awatar i odwiedź Kuniverse przed samym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Verdeblocks nawiązuje współpracę z projektem Hedera, aby zapewnić firmom pierwszą kompleksową platformę z obsługą DLT do zakupów energii odnawialnej za pośrednictwem smart kontraktów. W ramach kolejnego spotkania KuCoin Twitter Space organizowany jest giveaway. Tym razem do wygrania jest 10 razy po $30. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy obserwować profil KuCoin oraz Factom Protocol na Twitterze, a także podać dalej wskazanego w treści tweeta, oznaczając przy tym 2 znajomych.
Roman Ziman, twórca piramidy finansowej FutureNet, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Guardia di Finanza. Zatrzymanie jest związane ze śledztwem prowadzonym na terenie Korei Południowej. Powodem zatrzymania jest decyzja sądu Seulu. Organ wystawił międzynarodowy nakaz aresztowania. Twórcy FutureNet zarzuca się pranie pieniędzy, oszustwa i prowadzenie grupy przestępczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Koreańskie służby zajęły się Romanem Zimanem po tym, jak sprawę dotyczącą oszustwa zgłosiło aż 950 obywateli tego kraju. Koreańczycy stracili przez Polaka aż 16 milionów euro. Działalnością Zimana interesowały się też polskie służby. W 2019 roku UOKiK ostrzegał przed FutureNet oraz FutureAd Pro, portalami oferującymi w zamian za opłatę nabywanie pakietów reklam. Pod koniec 2021 roku UOKiK nałożył około 740 tysięcy złotych kary na 3 przedsiębiorców namawiających do inwestowania w FutureNet, FutureAd Pro oraz Need Leaders. FutureNet miało też swoją kryptowalutę. Jej wartość spadła ostatecznie o 99,99%. Po kolekcji NFT dotyczącej Władcy Pierścieni, kolejna seria fantasy doczeka się swoich tokenów. Warner Bros. Ogłosiło wydanie serii NFT związanej z serialem HBO Gra o Tron. Kolekcja NFT ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Ta seria NFT została nazwana Game of Thrones Build Your Realm. NFT nie będą jednak reprezentowały praw do fizycznych gadżetów, ale pozwolą posiadaczom na stworzenie awatarów postaci związanych ze światem gry o Tron. Do tego dojdą NFT cyfrowych przedmiotów, np. wirtualnej broni dla awatarów. Na ten moment nie ujawniono cen kolekcji tokenów. Niektórzy są jednak zdania, że firma może próbować zarobić na NFT niemałe pieniądze z powodu swoich problemów finansowych. W trzecim kwartale roku spółka odnotowała straty w wysokości 3,4 miliarda dolarów. Jej całkowity dług sięga aż 53 miliardów dolarów. Powraca temat poszukiwań do Kwona. Atmosfera wokół śledztwa dotyczącego ekosystemu Terra zagęszcza się. Media z Korei Południowej podają, że prokuratura ma dowody sugerujące, że współzałożyciel Terraform Labs kazał pracownikom firmy manipulować ceną kryptowaluty Luna Classic. To mogło doprowadzić do mocnych wzrostów kursu. Nowe doniesienia przekazał Korean Broadcasting System. Dziennikarze dotarli do urzędnika z krajowej prokuratury, który twierdzi, że wspomniana organizacja posiada historię rozmów do Kwona z pracownikiem, któremu Do Kwon wyraźnie kazał manipulować ceną. Cena kryptowaluty wzrosła o ponad 2800%. Początkowo jeden lung kosztował $4,18. Było to pod koniec maja 2021 roku. Już jednak z początkiem kwietnia 2022 roku cena wynosiła aż $119,18. Niedługo potem projekt upadł, prowadząc też m.in. do spadków wycen innych kryptowalut. Sam Kwon nadal jest poszukiwany przez służby na niemal całym świecie. Cały proces zaangażowany został już nawet Interpol. Nikt nie wie, gdzie były biznesmen jest. Ponoć przeniósł się do Korei Południowej, do Singapuru, a następnie przeprowadził się do Dubaju. Nowe doniesienia KBS sugerują, że teraz ukrywa się w Europie. Początkiem października anulowano paszport do Kwona. Jeżeli nadal się przemieszcza, robi to w sposób nielegalny. KBS informuje, że Do Kwon jest teraz nielegalnym immigrantem gdziekolwiek jest, w jakimkolwiek kraju. Nie może legalnie podróżować między państwami. Jedną z pierwszych znaczących decyzji nowego CEO firmy Elona Muska jest zwolnienie 3700 pracowników niemal z dnia na dzień. Takie działania doprowadziły do zbiorowego pozwu sądowego złożonego przeciwko Twitterowi w sądzie federalnym w San Francisco. Zgodnie z informacjami opublikowanymi początkowo przez New York Times, w czwartek 7,5 tysiąca pracowników Twittera otrzymało e-mail z wiadomością, że ich pracodawca rozpoczyna masowe zwolnienia. Choć wiadomość została zesłana do 7,5 tysiąca pracowników, portale CoinGape oraz Zero Hedge podają zgodnie, że bez pracy zostaje jak na razie połowa tych osób. Masowe zwolnienia nastąpiły tydzień po tym, jak Musk sfinalizował wreszcie swój zakup. W tym kontekście warto wspomnieć, że natychmiast po podpisanej finalnie umowie Musk zwolnił dyrektora generalnego i wszystkich innych dyrektorów oraz menadżerów najwyższego szczebla, którzy dotychczas sami nie złożyli wypowiedzenia. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!